Cześć siemano, dzisiaj mam dla Was ciekawy i w sumie niedrogi tablet, dokładnie jest to Oscal Pad 16. Ja mam wersję czarną, jest dostępna jeszcze opcja niebieska. Ogólnie jeżeli chodzi o jakość wykonania, to muszę powiedzieć, że naprawdę jest to urządzenie nieźle spasowane, nic tutaj nie trzeszczy. Mamy z góry dwa głośniki. Dwa głośniki są też z dołu, tutaj jest złącze USB-C, tu mamy nawet złącze jack na słuchawki, co jest coraz rzadziej ostatnio spotykane. Jest tu też slot na karty SIM, czyli możemy tutaj normalnie sobie włożyć kartę SIM, jeżeli chcemy mieć na przykład internet. Da się tutaj też nawet dzwonić, no ale raczej z tym tabletem dzwonienie to nie do końca jest wygodne. Na prawym boku mamy tu przyciski głośności, jest przycisk blokady. A jeżeli chodzi o wagę tego urządzenia, no to całość waży 515 gram, więc jest też w sumie całkiem lekkie jak na swoje wymiary. To, co jest ważne, to w zestawie producent dodaje nam etui, więc no tutaj nie musimy dodatkowo nic szukać. Jak wybierzemy nawet tą standardową wersję, to etui mamy już w zestawie. A etui jest o tyle fajne, że ma one tutaj klapkę, która jest wielofunkcyjna, bo możemy ją składać w ten sposób i możemy później na przykład odkładając tablet na biurko, mamy nóżkę, podstawkę, dzięki czemu możemy sobie wygodnie na przykład oglądać YouTube'a, Netflixa, czy po prostu konsumować treści. Odwracając go w ten sposób, podkładka też może nam pomagać, jeżeli chcemy na przykład na nim rysować, bo jest tutaj jeszcze też w zestawie rysik, o którym pogadamy sobie później. Więc no, etui jest fajne, wygodne, dodatkowo zabezpiecza nam cały tablet i dodaje nam dodatkową funkcjonalność. Ja ten tablet wybrałem głównie pod kątem dzieci, bo zależało mi na tym, szczególnie teraz jak mamy dobrą pogodę, coraz częściej dziś wyjeżdżam w weekendy, żeby po prostu mogły sobie mieć ten tablet na przykład w aucie, żeby obejrzeć jakąś bajkę, czy gdzieś po prostu jak pojedziemy na biwak w wolnym czasie, żeby miały takie urządzenie, z którego mogą sobie konsumować treści i powiem Wam, że do tego sprawdza się on idealnie. Warto jeszcze porozmawiać o zestawie, bo w sumie jest on bogaty. Tak jak mówiłem wcześniej, mamy etui w zestawie i rysik, który Wam zaraz pokażę, ale poza tym standardowo mamy folię na ekranie, która szybko się rysuje, ale warto ją ściągnąć, bo mamy tutaj w pudełku od razu szkło, które możemy sobie nakleić na ekran, żeby był on lepiej chroniony. W zestawie mamy też ładowarkę. Jest to ładowarka, jest tu kabelek, więc no, jest wszystko to, co potrzeba. Jest też skrócona instrukcja obsługi, jest kluczyk do tacki SIM, bo tak jak mówiłem, mamy tu wsparcie, możemy włożyć kartę i korzystać na przykład z internetu, jeżeli jesteśmy w trasie. No i jest właśnie ten rysik, który od razu producent nam dorzuca. Rysik jest w sumie taki trochę śmieszny, ale dzięki niemu możemy tutaj wygodnie wprowadzać treści, a też jest to fajne rozwiązanie dla dzieci, które mogą sobie w wolnym czasie coś rysować, mogą rozwijać swoje pasje i być kreatywne, tworzyć tutaj różne obrazy. Rysik może nie jest tak idealny jak te od Samsunga czy od iPadów, no bo jest to zwykły, klasyczny rysik, nic tutaj nie ładujemy, ma on gumową końcówkę, żeby nam nie rysował ekranu, ale możemy dzięki niemu jakieś tam rysunki tworzyć, możemy przeglądać sobie internet, jeżeli to by było dla Was wygodniejsze. A plus, że jest on w zestawie, jest on gratis, nie musimy za niego dodatkowo płacić grubych pieniędzy. Wyświetlacz, który tutaj mamy, to LCD IPS, no i ma on przekątną 10,5 cala i rozdzielczość Full HD+. Nie spodziewajmy się tutaj jakichś oszałamiających rezultatów, no bo no, to nie jest po pierwsze AMOLED, no i też to jest tablet z niższej półki, ale moim zdaniem, tak jak na moje zastosowanie, gdzie chciałem, żeby to było urządzenie dla dzieci, żeby mogły się na nim pobawić, obejrzeć bajkę, zagrać w jakieś gry, czy nauczyć się rysować na takim urządzeniu, spełnia on swoje zadanie, obraz jest jasny. Co prawda no, w mocnym słońcu ta jasność mogłaby być trochę wyższa, ale ogólnie powiem Wam, że no, nieźle. Do konsumowania treści moim zdaniem takich podstawowych jest wystarczający. Urządzenie napędza 8-rdzeniowy procesor Unisoc T606. No, nie jest to najmocniejsza jednostka. W Antutu mamy tam w granicach 300 000 punktów, więc no, jest to jedna z najniższych półek, ale cenowo ten tablet
też plasuje się po prostu jako jeden z najtańszych wyborów. Do takiego codziennego korzystania podstawowego, czyli do obejrzenia sobie materiału na YouTubie, na Netflixie, nie ma żadnych problemów. A mamy tu to, co ważne, wsparcie dla Widevine L1, czyli mamy Full HD w portalach streamingowych. W niektórych tańszych tabletach tego brakuje. Tutaj jest wsparcie dla tych kodeków, jest Full HD, to zdecydowanie na plus. Nad wydajnością czuwa tutaj jeszcze 8 GB RAM i 256 GB pamięci nadane, a dodatkowo możemy tą pamięć rozbudować za pomocą karty pamięci i uwaga, bo tutaj możemy rozbudować ją aż o 1 TB. Więc to zdecydowanie na plus, jak chcemy powrzucać sobie tutaj dużo na przykład filmów, bez problemu możemy dorzucić kartę pamięci i możemy tą pamięć rozbudowywać. Do takich podstawowych gierek nawet on daje radę. Czasami są jakieś tam lekkie spowolnienia, ale no raczej mniej zaawansowane gry tutaj pójdą, no ale nie nastawiajmy się, że będzie to tablet gamingowy, że będziemy tutaj uruchamiać zaawansowane tytuły, no bo no, do tego on się nie nadaje. System, który go napędza, to Dock OS, no i jest on aktualnie na Androidzie 13, pewnie niedługo jakieś tam aktualizacje będą. Z takich trybów, które tutaj mamy dodatkowe, jest opcja dzielenia ekranu, czyli jak chcemy sobie na przykład wpisywać treści i przeglądać internet, spokojnie możemy sobie podzielić ten ekran na pół i z niego wygodnie korzystać. Jest też tak jakby PC Mode, jak połączymy tablet z klawiaturą, o której pogadamy za chwilę, bo jest ona jako dodatkowe akcesorium. Wtedy możemy przyłączyć się w ten PC Mode i korzystać praktycznie z tego tabletu, jakbyśmy mieli laptop. Tablet jest też wyposażony w dwa aparaty, jest jeden na tyle i jeden na przodzie. Dzięki nim możemy zrobić jakieś tam zdjęcie dokumentów, coś tak jakby zeskanować, czy możemy sobie korzystać z tej przedniej kamerki jako kamerka do wideorozmów, no ale raczej nie nastawiajmy się, że będziemy tymi kamerkami pstrykać fotki i umieszczać je na portalach społecznościowych, no bo raczej one się do tego nie nadają, jakość tych zdjęć nie jest zbyt dobra. Ale tak jak mówiłem, do szybkiego zrobienia zdjęcia czy do wideorozmów są one w zupełności wystarczające. Bateria, którą tutaj mamy, ma pojemność 8200 mAh, no i czas działania jest zależny od tego, jak będziemy tego urządzenia używać. No bo na przykład ja, jak miałem je połączone na Wi-Fi i głównie korzystałem w domu, przeglądałem internet, no to wystarczał na jakieś 6 godzin. Ale na przykład jak pobrałem wideo na ten tablet, zabrałem go w trasę gdzieś tam na wycieczkę i wieczorem sobie tylko oglądałem treści, które były już zapisane, no to bateria wystarczała wtedy mi nawet na 10-12 godzin, a jak dodamy na przykład tutaj kartę LTE i będziemy korzystać z internetu mobilnego, no to wtedy ten czas pracy działania może być w granicach 5 godzin. Więc jeżeli chodzi o baterię, moim zdaniem jest ona wystarczająca do takiego korzystania. Jest ona jak najbardziej wydajna, a do tego mamy 18W ładowanie, więc od zera do pełna, żeby ją naładować całą, potrzebujemy jakieś 1,5 godziny, więc no też nie ma tragedii. Jeśli chodzi o audio, no to tak jak wspomniałem wcześniej, mamy tu dwa głośniki z góry i dwa głośniki z dołu. No nie nastawiajmy się, że będą to oszałamiające dźwięki, ale ogólnie powiem Wam, że grają głośno, całkiem wyraźnie, tak gdzieś do połowy poziomu. Jak już bierzemy trochę głośność wyżej, no to potrafią delikatnie harczeć, ale do przeglądania internetu, jak na niską półkę, są jak najbardziej akceptowalne. Do zestawu, tak jak wspomniałem wcześniej, możemy dokupić klawiaturę, która kosztuje w granicach 100-150 zł. To uważam, że też nie jest dużą ceną. Jest to klawiatura bezprzewodowa. Jeżeli chcecie używać tego tabletu też jako czasami awaryjnie laptopa, wprowadzać tutaj jakieś treści, zapisać sobie jakieś notatki, no to ta klawiatura jest na pewno dobrym wyborem. Mamy tutaj gładzik, dzięki któremu możemy korzystać z tego urządzenia praktycznie tak, jakbyśmy mieli laptop. Skok klawiszy jest wygodny. Wprowadzanie treści nie sprawia tutaj żadnych problemów. Ogólnie klawiatura może też być łączona z innymi urządzeniami na Androidzie. Możemy ją łączyć z urządzeniami na Windowsie, czy też podłączyć ją do iPhone'a. Nie ma tutaj z tym żadnych problemów, więc jest ona taka uniwersalna, w razie czego możemy mieć ją w zapasie i używać też z innymi sprzętami.
No i podsumowując, cena tego urządzenia to 650 zł. Uważam, że w tym budżecie jak najbardziej jest to urządzenie warte zainteresowania się. Jeżeli chcecie mieć taki awaryjny tablet w domu, żeby zabrać go gdzieś sobie na wycieczkę, to śmiało będziecie z niego zadowoleni. Nie możemy od niego oczekiwać zbyt dużo, no bo jest to urządzenie po prostu tanie. Ale na plus, że w zestawie mamy etui i że producent dodaje nam też rysik. Dzięki niemu możemy wygodniej wprowadzać treści. Etui dodatkowo chroni nam tablet, dodaje nam taką jakby nóżkę, dzięki któremu możemy sobie go wygodnie układać. Jak chcemy dodatkowo dobrać klawiaturę, no to już wtedy musimy się liczyć, że wydamy na ten zestaw w granicach 800 zł. Klawiatura robi nam z tego tabletu taki przenośny laptop, gdzie awaryjnie możemy wprowadzać treści. I wydaje mi się, że w tym budżecie, jak chcecie mieć tanie urządzenie, to jest on warty rozważenia. Linki i kupony do tego urządzenia znajdziecie w opisie pod filmem, więc zachęcam do sprawdzenia. Może uda się coś z kuponami jeszcze urwać z tej ceny. No i w sumie o tym sprzęcie to już by było tyle. Dzięki za obejrzenie. Do następnego. Cześć!